Pewnie wszyscy znacie lawendę. Lawenda jest jedną z moich ulubionych roślinek w ogródku, a to dlatego, że jest nie tylko piękną ozdobą ogrodu, ale też dlatego, że jest bardzo pożyteczna i ma wiele rozmaitych zastosowań. O tym, jak ja korzystam z jej wspaniałych właściwości, dowiecie się w tym krótkim filmie. Lawenda jest niską krzewinką, która dorasta do kilkudziesięciu centymetrów. Jednak ja ostatnio widziałam nawet taką o wysokości około metra. Surowcem, który ma najwięcej cennych substancji, są kwiatki lawendy. Piękny zapach zawdzięczamy olejkom eterycznym zawartym właśnie w tych kwiatach. Zapach lawendy jest bardzo specyficzny. Niektórzy go uwielbiają, a niektórzy wręcz nie znoszą. Jednym z najbardziej znanych produktów z lawendy jest chyba olejek lawendowy. Taki olejek warto mieć w swojej domowej apteczce. Naturalny eteryczny olejek lawendowy jest jednym z niewielu olejków eterycznych, które nie podrażniają skóry i mogą być stosowane samodzielnie. Ma bardzo wiele zastosowań kosmetycznych oraz leczniczych. Podam Wam kilka najważniejszych przykładów, do czego ja go stosuję. Bardzo lubię dodawać go do kremów do twarzy, również do kremów do rąk oraz szamponów. Jest jednym z moich ulubionych składników mydełek glicerynowych czy świec sojowych, które sama robię. Jednak nie tylko tu chodzi o zapach, ale również o działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, a w kremach również przeciwzmarszczkowe. Jeśli dodacie go do szamponu, to zadziała przeciwupierzowo. Jeśli ktoś miewa problemy ze snem, powinien nakropić kilka kropel na poduszkę. Taki prosty zabieg może ułatwić zasypianie, gdyż lawenda ma działanie relaksujące i uspokajające. Przy zbytniej nerwowości poleca się kąpiele z dodatkiem kilku kropelek olejku lawendowego. Jeszcze jedno bardzo cenne jego zastosowanie, przynajmniej dla mnie. Olejek lawendowy odstrasza komary i kleszcze. Od lat robię sama spray z jego użyciem, który używam, gdy wybieram się na przykład z psem na spacer czy do lasu. Lub gdy chcę spokojnie odpocząć, a komary nie dają mi spokoju. Żeby zrobić spray, do wody należy nakropić kilka kropli olejku, tak żeby było czuć jego intensywny zapach i założyć końcówkę spryskującą. Przed każdym użyciem wstrząsamy i dokładnie spryskujemy ciało, czy można nawet powietrze, gdzie chcemy przebywać, a komary nam na to nie pozwalają. Żeby z lawendy móc korzystać cały rok, najlepiej ją ususzyć. Ja to robię w ten sposób, że wieszam w bukiecikach po kilka gałązek kwitnącej lawendy, suszę w zacienionym, przewiewnym miejscu. Mamy wtedy dostęp do niej również zimą, możemy sobie przygotować napar z lawendy lub dodawać do innych herbat. A dlaczego warto z niej korzystać cały rok? Najważniejsze to oczywiście działanie uspokajające na układ nerwowy, ale też dobroczynnie wpływa na układ pokarmowy. Działa rozkurczowo i przeciwbólowo. Jeśli ktoś ma migrenę lub ból głowy spowodowany długotrwałym stresem, to też lawenda może bardzo pomóc. Wówczas można na przykład posmarować skronie olejkiem lawendowym lub popijać sobie napar z lawendy. Taki napar robi się bardzo prosto. Jedną łyżkę świeżych lub suszonych kwiatów lawendy wsypuję do filiżanki i zalewam szklanką wrzącej wody. Parzę pod przykryciem przez około 10-15 minut. Po tym czasie napar należy przecedzić. Herbatka z lawendy jest dosyć gorzka w smaku, więc można, gdy ostygnie, dodać troszkę miodu i do smaku odrobinę soku z cytryny. Podpowiem jeszcze, że w razie przeziębienia wskazane jest dodać też kawałek świeżego korzenia imbiru i po ostudzeniu oczywiście jeszcze można dołożyć troszeczkę miodu. Jak pijemy taki napar? Taki napar dobrze pić po pół szklanki, a więc szklankę naparu powinniśmy wypić w 2 porcjach. Napar z lawendy poprawia trawienie, działa przeciwskurczowo i oczywiście uspokajająco. Dotarłam też do informacji, że lawenda ma działanie regulujące układ hormonalny. Przydatna więc może być kobietom przechodzącym menopauzę, gdyż zmniejsza nocne poty, a także tym, które zmagają się z bolesną menstruacją. Dzięki tym oczywiście wszystkim działaniom wzmacnia organizm, który staje się bardziej odporny na infekcje wszelkiego typu. O lawendzie można by było opowiadać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale ja się skupiłam tylko na kilku jej najprostszych zastosowaniach.
Wiem, że w dzisiejszych czasach każdy z nas jest zagoniony i wszyscy lubimy, jak coś można zrobić szybko i w prosty sposób. Dlatego zachęcam Was do własnych poszukiwań, jak jeszcze można wykorzystać tą wyjątkową roślinkę. Zatem dziękuję za obejrzenie filmu i do usłyszenia w kolejnym.